Cześć kochani, z tej strony Anuszka i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na jedno z najczęściej zadawanych i najbardziej złożonych pytań około cosplayowych, czyli od czego zacząć. Cosplay to bardzo rozległe hobby, dotykające wielu dziedzin artystycznych i technicznych, od krawiectwa i aktorstwa po elektronikę i tworzenie odlewów. Mnogość materiałów, technik czy narzędzi bardzo często potrafi przytłoczyć cosplayowych padawanów i stąd biorą się słynne na cały fandom pytania w stylu jak zrobić wikol, czy gdzie znaleźć wykrój na stanik do Jinx. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, choćby w niewielkim stopniu, pomoże Wam stawiać Wasze pierwsze kroki w tym naprawdę fenomenalnym hobby. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym Was uczulić na jedną bardzo ważną rzecz, którą niestety wielu z nas w trakcie rozwijania swojej kariery cosplayowej zatraca i o niej zapomina. W cosplayu chodzi głównie o zabawę. Jeśli to, co robicie, nie sprawia Wam frajdy, a robicie to tylko i wyłącznie po to, żeby, nie wiem, dostać lajki na Facebooku, czy dostać pieniądze, to nie jest najlepsza droga i najlepszy sposób na cosplayowanie. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, zanim zaczniemy powoływać naszego cosplayowego potworka do życia, jest rozplanowanie sobie pracy. I tutaj pojawiają się pierwsze problemy, ponieważ wielu cosplayerów często lekceważy ten etap i chce jak najszybciej przejść do tworzenia stroju. Błąd. Solidne zorganizowanie pomoże nam uniknąć wielu komplikacji oraz zaoszczędzić czas i pieniądze. Zaczynamy oczywiście od wyboru postaci. Poruszałam już ten temat w moim pierwszym filmie i link do niego znajdziecie tu na dole w opisie. Gdy wiemy już, jaki strój będziemy robić, czeka nas stworzenie folderu obfitości. Co w tym folderze musi się znaleźć? Obrazki referencyjne, czyli grafiki, ilustracje, screenshoty, modele, zdjęcia naszej postaci, na podstawie których będziemy odtwarzać dany strój. Ważne, aby Wasz materiał referencyjny pokazywał Waszą postać z każdej strony i z możliwie jak największej ilości perspektyw. Dzięki temu będziecie mieli lepszy wgląd do tego, jak wyglądają poszczególne elementy i jak się ze sobą łączą. Bardzo dobrym pomysłem jest poszukanie zdjęć innych cosplayerów, którzy robili już ten sam strój co Wasz. Dzięki temu będziecie mogli sobie porównać, jak różne osoby rozwiązywały niektóre problemy związane ze strojem, czy jakich używały materiałów i technik. A czasem publikują oni również progresy, czy nawet tutoriale, więc mogą się Wam okazać bardzo przydatne. Po zebraniu materiału referencyjnego zabieramy się za rozbicie naszego stroju na części pierwsze. Najlepiej rozrysować go w całości, a potem każdy element z osobna, aby zobaczyć, jak są skonstruowane, z jakich elementów się składają, jak łączą się ze sobą. Na tym etapie warto przemyśleć już, jakich użyjemy materiałów, jak połączymy poszczególne elementy ze sobą i jakich będziemy używać technik. Jest to też moment, w którym dokładniej możemy określić nasz budżet. Wiemy już, jakie materiały będą nam potrzebne i ile będziemy ich potrzebować, więc mniej więcej możemy rozliczyć sobie, ile mniej więcej dany strój będzie nas kosztował. Weźcie pod uwagę, do jakich narzędzi macie dostęp. I weźcie też pod uwagę fakt, że soczewki czy peruki potrafią lecieć z Chin czy z USA nawet 2 miesiące, więc warto zaplanować ich zakup z dużym wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że dojdą na czas. Nie wiecie, jak wykonać dany element? Nie macie pojęcia, jakiej użyć tkaniny? Pora na research. Podczas swojego researchu kierujcie się zasadą, którą zasłyszałam kiedyś na jednym zagranicznym vlogu. Zasada brzmi ask free, then me. Co to znaczy? Zapytajcie 3 odrębnych źródeł, zanim poprosicie kogoś o pomoc. Nie wiecie, gdzie szukać? Oto krótki przewodnik, który pokaże Wam najczęściej używane źródła cosplayowej mądrości. Numer 1. Wujek Google. Niby banalne, a jednak niewielu osobom przychodzi to do głowy. Naprawdę możecie tam znaleźć odpowiedzi na niemalże każde zadane pytanie, zarówno po polsku, po angielsku, po hiszpańsku, po chińsku, jak i po andaluzyjsku. Porozmawiajcie sobie z internetowym wujaszkiem, zanim Wasze niewinne pytanie, gdzie kupię piankę Ewa, przyprawi jakiegoś biednego cosplayera o grzybicę stóp albo marskość wątroby. Numer 2, czyli Pinterest. To takie trochę Google, ale ładniejsze i bardziej konkretne. Znajdziecie tutaj nie tylko tutoriale, poradniki czy lifehacki cosplayowe, ale również obrazki referencyjne, fanarty, cosplaye, metody wychowywania dzieci, sposoby na usunięcie plamy z dywanu, przepisy na brownie i złapiecie się na tym, że zamiast robić strój, przeglądacie 10 sposobów, jak urządzić wesele w plenerze. Używać z rozwagą. Numer 3. YouTube.
Jeśli oglądacie ten film, to jest duża szansa, że jestem jednym z waszych 3 cosplayowych źródeł. Jej! Na szczęście YouTube to nie tylko moje młócenie językiem, ale również tona przydatnych kanałów, które tworzą naprawdę ludzie, którzy się na tym znają i potrafią Wam krok po kroku pokazać, jak stworzyć dany element, jak pracować na danym materiale. Naprawdę możecie znaleźć na YouTubie niemalże wszystko. Moje ulubione kanały to Kamui Cosplay, gdzie dowiecie się wszystkiego o Worbli. Jest sporo tutoriali, jest sporo filmów pokazujących proces twórczy nad danym strojem, są poradniki, są tutoriale, naprawdę znajdziecie tam bardzo dużo przydatnych informacji. Następnym kanałem jest Shappy Workshop, czyli nasza polska królowa cosplayu. Na jej kanale możecie znaleźć informacje po polsku na temat różnych rodzajów Worbli, gdzie można ją dostać, co można z nich zrobić, kilka przydatnych tutoriali oraz masę innych ciekawych materiałów, których na pewno warto skorzystać. Polecam. Następny kanał to Evil Ted Smith. Jest to co prawda kanał po angielsku, natomiast jest przesycony contentem, głównie dotyczącym pianki Ewa, ale nie tylko. Znajduje się tam naprawdę masa tutoriali i poradników i nawet jeśli nie jesteście dobrzy z angielskiego, to warto sobie to obejrzeć. Następny kanał to Ave.me, czyli kanał, który zasłynął głównie z serii Men at Arms Reforged. I o ile ten program nie bardzo się Wam przyda, o ile nie macie w pełni wyposażonej kuźni, to jest tam seria DIY Prop Shop, prowadzony przez bardzo zabawnego prowadzącego, który pokazuje, w jaki sposób można stworzyć najsłynniejsze filmowe rekwizyty, naprawdę przy bardzo niskim budżecie. Nawet jeśli nie robicie żadnego z propsów pokazanych na jego filmikach, to warto zobaczyć, jak z naprawdę banalnych przedmiotów można stworzyć coś fenomenalnego. Polecam naprawdę każdemu cosplayerowi, nieważne czy zaczyna przygodę z cosplayem, czy jest już starym wyjadaczem. Każdy może znaleźć tam coś przydatnego dla siebie. Następnym źródłem cosplayowej mądrości jest Replika Prop Forum. Jest to również strona po angielsku, natomiast jest to forum cosplayowe i nie tylko, na którym możecie znaleźć masę przydatnych informacji na temat tworzenia strojów czy rekwizytów oraz przedyskutować swoje pomysły z innymi forumowiczami. Kolejną stroną jest cosplaytutorial.com. Jakby nazwa mówi sama za siebie i chyba nie muszę tutaj więcej nic mówić, to jest po prostu miejsce dla Was. Idźcie tam. Idźcie i korzystajcie, tam jest dużo dobra. Następnym miejscem, uwaga, jest księgarnia. Wiem, że wielu z Was może się to wydawać dziwne w dobie wszechobecnej cyfryzacji, jednak ja złapałam się na tym, że dużo przyjemniej pracuje mi się na książkach. W ciągu całej swojej nie za długiej kariery cosplayowej kupiłam kilka książek około cosplayowych, z których często korzystam i które bardzo często ratowały mi tyłek, kiedy internet nie bardzo chciał współpracować. Pierwsza z nich jest książka Kamui, The Book of Cosplay Armor Making, z której korzystałam niedawno przy tworzeniu mojej nidalki. Jest to książka, którą dostałam na gwiazdkę. Jest z dedykacją. I nie dość, że jest bardzo fajną pamiątką, to naprawdę jest bardzo przydatna. Kolejną książką, tym razem jest ona po polsku, są Cuda z modeliny. Naprawdę polecam, bo jest bardzo fajnie napisana, jest dużo ilustracji, dużo fajnych technik, jak można używać modeliny. Na pewno nie pożałujecie. Następną książką jest Moda podręcznik projektanta, która nauczyła mnie nieco konstrukcji odzieży, o tym jak rysować ubrania, co bardzo przydaje się przy właśnie rozbijaniu stroju na części pierwsze. Moją ostatnią propozycją, którą naprawdę polecam serdecznie każdemu, są robótki ręczne. Jest to podręcznik dla początkujących. Nie musi to być konkretnie ta książka, ale każda książka mówiąca o robótkach ręcznych, o szyciu bardzo się Wam przyda. Są tutaj pokazane wszystkie podstawowe ściegi, pokazane jak haftować, jak robić na drutach. Naprawdę wiele umiejętności, które na pewno przydadzą się Wam podczas tworzenia cosplayu. Ostatnim źródłem, jakie chciałabym Wam polecić, są blogi cosplaytime.pl, z którymi mam przyjemność współpracować. Platformę współtworzy wielu wspaniałych cosplayerów, którzy na łamach swoich blogów dzielą się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, poradnikami, tutorialami. Naprawdę z każdym dniem pojawia się tam coraz więcej ciekawych informacji i mam tą przyjemność współpracować ze stroną Cosplay Time. Mój blog również możecie tam znaleźć. Link przekażę tam na dole w opisie. Oczywiście takich miejsc jest dużo więcej. Jeśli po rundce po 3 takich źródłach nadal nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytanie, możecie śmiało je zadać w cosplayowej grupie wsparcia, która działa na Facebooku. Hej, ale dlaczego nie możemy zadać tam pytania od razu? Załóżmy, że istotą Waszego problemu są skrzydła. Przed zrobieniem researchu Wasze pytanie najprawdopodobniej brzmiałoby: jak zrobić skrzydła?
Jest to pytanie bardzo rozległe i są duże szanse, że nikomu nie będzie się chciało tłumaczyć Wam każdego poszczególnego etapu od zera. I najprawdopodobniej odeślą Was do Google'a, więc i tak wychodzi na jedno. A co jeśli zrobicie research? No tutaj sprawa się już zmienia, ponieważ po researchu macie już jakiś zasób informacji, wiecie już przynajmniej podstawy tego, co musicie zrobić i generalnie Wasze pytania są bardziej konkretne, a przez to możecie dostać więcej, bardziej precyzyjnych, bardziej konkretnych odpowiedzi. Wasze pytania nie będą już brzmiały jak zrobić skrzydła, tylko na przykład na jaki klej najlepiej przykleić pióra, albo czy rurki PCV są dobrym pomysłem na stelaż. Nie są to nadal idealne pytania, bo nadal możecie znaleźć na nie odpowiedzi w Google'ach, ale przyznacie, że są już dużo bardziej konkretne i można na nie odpowiedzieć zwięźle i nie trzeba pisać elaboratów. No okej, a nie mogę po prostu zadać pytania temu super topowemu cosplayerowi, który robił ten sam strój co ja? Oczywiście, że możesz. Problem jednak jest dokładnie ten sam. Jeśli przyjdziesz do cosplayera i zadasz mu takie bardzo ogólne pytanie, jest szansa, że w ogóle Ci nie odpowie, bo po prostu nie będzie miał na to czasu ani ochoty. Szanujmy siebie nawzajem. Jeśli zrobisz swój research, to oszczędzasz zarówno swój czas, jak i czas osoby, którą prosisz o pomoc. Po skończonym researchu wreszcie czas na tworzenie stroju. Zacznij od najprostszych elementów. Eksperymentuj na ścinkach, nie na gotowych częściach stroju. I nie pracuj, jeśli jesteś zmęczony lub zestresowany. W tym odcinku to tyle. Większa dawka informacji mogłaby Wam dużo bardziej namieszać, a przecież za 2 tygodnie mamy kolejny temat do obgadania, czyli materiały i narzędzia. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że przyda Wam się przynajmniej część z tych informacji, które Wam dzisiaj podałam. Cosplayerzy, jaka jest Wasza super pro rada dla nowicjuszy? Piszcie, najlepsze komentarze pokażą się na początku następnego odcinka. A tymczasem komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym Czas na Cosplay.